Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Witam Was serdecznie na moim kanale. Ja jestem Daria i jesteście na kanale W Cieniu Sztuki. Zapraszam dzisiaj, kochani, na test dwóch zestawów pędzli, które dostałam w prezencie. Ale nie, materiał nie jest sponsorowany przez nikogo. Prezent dostałam prywatnie. No i co tu mamy? Jest to Escoda Nicolas Simons. Jest napisane tutaj, kim był Nicolas Simons. To twórca, tam artysta z USA, Zioła. I co to jest? Seria 8604 łamane przez 1. 1410 barokko, okrągłe, numer 8, 12 i 20. Barokko Gold Torei Synthetic Hair, czyli że ze złotego torei włókna syntetycznego przeznaczony do akwareli. To jest mieszanka wykonane w Hiszpanii. Tak, tutaj jeszcze coś. Nie, Barcelona, Spain, nazwa Escoda. I drugi zestaw to jest Escoda David Taylor. To jest Australia. Pan jest z Australii, Melbourne. I tu w tej serii mamy Ultimo, okrągłe 18. I Prado, też okrągłe 8 i 12. To jest włókno udające włókna wiewióry. Udające te najwyższej jakości włókna sobolowe. O, tak powiem. Zachowuje się jak naturalne włókna. No to tak w skrócie. I już Wam pokazuję też tego. Tu mi jeden kudeł gdzieś pieje na bok, nawet więcej niż jeden. Te są też lakierowane na wysoki połysk. Escoda Ultimo Barcelona David Taylor. Włókna są rzeczywiście trochę inne w dotyku. Bardziej miękkie, bardziej delikatne, bardziej jak wiewiór. Bardziej takie sobolowe. Jeszcze nówki nieśmigane. Czekałam na Was z całym tym otwieraniem. W środku mamy to osadzone w takiej gąbce. Jest jeden zestaw i tu jest drugi. Też wyciągamy. O! Jest 3 pędzle są. Gąbka idzie precz. No i mamy. Tum-dum. Spróbujemy je sprawdzić dzisiaj. Ściągnę im te. Aha. O jest! To chłopacz, a nie szelek. No, te dobrze. Udało się. Część poszła. O. Muszą się odmoczyć chwilę. Dużo tego dali. Te też. O, jakie twardziochy. Poczekajcie, ja odmoczę to trochę, dobra? No i przyjrzyjmy się temu. Tu mamy Escodę Ultimo Barcelona od Davida Taylora. To jest 18. W drugim zestawie była 20, a to jest Escoda Barokko Simonsa.
I to jest 20. Po odmoczeniu czubeczki są takie. Może na tym białym będzie łatwiej widać. Mają brać dużo wody, właściwie dużo farby i zachować czubek. Pytanie, czy specjalnie wzięłam dzisiaj takie farbki, które są małe, półkostki, żeby się zorientować, czy to się w tych półkostkach będzie mieścić w ogóle. No co, od 20 zacznijmy. 20 jest większa. Wiem, że to porównanie będzie tak trochę, wiecie, bo pędzle nie mają tej samej wielkości, ale damy radę. No i tak, dosyć ciężko. Czubeczek wchodzi ładnie, natomiast no całą tą nie wjadę, nie? Trzeba rozrabiać farbkę na boku, ale ja i tak robię zawsze, bo bez palety ja żyć nie umiem. No i dobra, i teraz Escoda Barocco numer 20. Kropa, kropa. No ładnie ciągnie, ale czubeczek nie jest taki, wiecie, no to nie jest 10 ani 8, nie? Trzeba się z tym liczyć. Teraz zrobimy Escodę Ultimo. To już nie jest włókno, to rej. I zobaczymy. Bardziej się rozczapirza, jest bardziej giętkie, bardziej elastyczne i chyba trochę więcej wody nachapało. Więcej wody wypiło. Tak mi się wydaje. No dobra. Ultimo 18. No, ewidentnie pędzel jest bardziej miękki, bardziej elastyczny. O, zobaczcie, po jednym razie, zobaczycie to, po jednym razie już są jakieś kudełki podwinięte, tu w tym miejscu. O, widać było, mrygnęło tam. To teraz zrobimy krechy. Zobaczymy, jak ciągnie. Taką kresunię można położyć, a tym tu trzeba więcej farby dawać do tego pędzla z serii Ultimo. Więcej farby potrzebuję. No i próbujemy, czy da się taką kresunię dać. No gorzej, dużo gorzej.
gorzej. Jest bardziej miękki, trudniej nim się pracuje i robi szersze takie plamy. Dobra, to były te najgrubsze. Teraz dla porównania mam tutaj, co prawda nie mam 20 żadnej, ale wzięłam takie 3. Mam Van Gogha, 2 Van Goghi, 24, 18 i 16. I zobaczmy, tu jest 20. I zobaczcie tą 20 z Escody do 24 z Van Gogha. Widać? One są grubością właściwie prawie identyczne. Ta 20 jest niewiele grubsza, mimo że to jest 24. Ten Van Gogh to jest numer 24. No i zmoczmy Van Gogha i zobaczymy jeszcze. Ale weźmiemy 18, nie? Tu mam 16, tu mam 18, dobra. Tu mam sztuczne włókno 18, tam też są sztuczne włókna, także to ciemne, pamiętajcie, to imitacja włókien naturalnych. Czyli mamy Van Gogha 18. O, i powiem Wam, że ta uchylność, ta sprężystość tych włókien jest między tą żółtą Escodą, tego włókna Toray, a tą Escodą drugą Ultima. I tutaj mam Van Gogha numer 18. Mamy tu serię jakąś. 191 chyba. Albo 131. Tak. Mniej wody łapie. I widzicie, nie wraca to włókno. Tak, zobaczcie. Czy tutaj, tu lepiej. To włókno nie wraca do takiego stanu, takiego czubka w żyletkę cięte. To nie jest taki czubeczek, wiecie, jak w tych chińskich czy japońskich pędzlach, że ten czubuś to po prostu jakbyście jeden włos mieli. Także nie, nic z tych rzeczy w tym Van Goghu. On się tak, no, specyficznie rozszczepi, że zresztą jak większość Van Goghów. One się tak robią w taką miotełkę po jakimś czasie użytkowania. No i spróbujmy jeszcze kreseczki do tego, czy to się da taką kreseczkę. No jak do tej pory to barokko najbardziej takie. No też nie trzyma tej linii. O. I problem jest z tym, że w zależności od tego, jak się przekręci ten pędzel, tak on będzie trzymał szpicyk. Dobra, to są te grubaski. Teraz pojedziemy średnie, a na końcu te najchudsze. Dobra, grubaski idą na wypoczynek. Włosem w dół zawsze, jak kładziecie na stole, to włosem w dół. Jak macie opadający stół, ja mam na przykład tutaj niżej niż tu, to zawsze tak, żeby z włosów skapało w dół. I teraz mamy tu 12 i tu 12. Escoda Barocco 12 i Escoda Prado 12.
No to niech będzie tak samo jak tam, baroko. Zaczniemy od baroko. Tak, ewidentnie nawet w trakcie obcierania pędzla z wody, to ta sprężystość jest ewidentnie dużo większa niż w tamtych pędzlach. No i tu już łatwiej się operuje w tej małej rynience. No i zobaczmy, ile to nabrało wody. No i już traci, coraz mniej, coraz mniej, coraz mniej, coraz mniej, coraz mniej. Tu jest tak. I teraz drugi pędzel to jest Escoda 12 Prado. No to jedziemy. No, widać ewidentnie różnicę. Tutaj ten, zobaczycie to, dobra, dam was troszkę bliżej, odwrotnie poprosimy, o, tak, ewidentnie widać, że ten z włóknem Toray tracił bardzo szybko wodę, natomiast ta seria Prado lepiej utrzymała.